Cześć! Witajcie kochani w mojej małej kuchni na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób można przygotować doskonałą masę makową, którą możemy wykorzystać do makowców, różnorakich ciast z makiem, z nadzieniem makowym. Pokażę Wam, jak ta moja masa makowa wygląda. Wygląda cudownie, jak widzicie. Pachnie również świetnie, aż chciałoby się ją łyżkami jeść, ale wiem, że raczej nie wypada, bo trzeba zostawić do makowców na święta. Ja ją zamrożę, bo wykonałam ją na miesiąc przed świętami i dobrze jest, moi drodzy, tak sobie rozłożyć pracę, żeby nie zostać na sam koniec z bardzo dużą ilością obowiązków, czyli co możemy zrobić wcześniej, to polecam zrobić właśnie wcześniej, przygotować, zamrozić czy włożyć do lodówki, żeby nie trzeba było na sam koniec po prostu przed świętami zaharowywać się w kuchni. Dlatego ja dzisiaj przygotowałam i zaraz chwilkę Wam podam, jakim sposobem i jak należy zrobić tą masę makową, aby była świetna, bardzo dobra i aromatyczna. A Was zapraszam do lajkowania, do subskrybowania. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, popatrzcie, na dole też będzie opis i w opisie także przepis, także korzystajcie. A ja zaraz również i spróbuję tej masy, ale dopiero Wam o tym opowiem na koniec odcinka, więc oglądajcie do końca. Pół kilograma maku niebieskiego wsypujemy do garneczka, uważając dokładnie, czy nie ma zanieczyszczeń, bo czasami mogą się zdarzyć jakieś gałązki czy trawki w maku. Ten, jak widać, jest czystym makiem. Po wsypaniu maku do garneczka należy go wypłukać, dlatego wlewamy do garnka wodę. Następnie należy zlać z wierzchu wodę i należy dolać gorącej wody. I pozostawić na noc. Tak wygląda mak, który się moczył przez całą noc. Należy teraz osączyć go z tej wody. Ja do odcedzania maku użyłam siatki na warzywa, którą kupiłam w Biedronce. Także można ją zakupić w tych popularnych naszych sieciówkach przy warzywach zwykle i ona się doskonale nadaje, bo ma takie drobniutkie oczka, które nie przepuszczają maku. I teraz, moi drodzy, należy zalać mak mlekiem. I zacząć podgrzewać na wolnym ogniu i należy później po osiągnięciu temperatury wrzenia, cały czas oczywiście mieszając, gotować do 10 minut. Minęło już 10 minut gotowania maku. Trzeba zwracać uwagę oczywiście podczas gotowania, żeby mieszać dość często nasz mak, żeby się nie przypalił. A teraz ja zaczekam jakieś 15 minut przed odcedzeniem maku, żeby troszkę ostygł, żebym mogła to zrobić właśnie w tej siatce, o której Wam mówiłam. A jeżeli ktoś ma jakąś tetrową pieluszkę, to można przecedzić
przez tą pieluszkę, nie czekając, można to zrobić na gorąco. Woreczek należy powiesić nad zlewem czy nad jakimś nad miską i poczekać około 2 godzin. Mak już jest osączony, maszynka przygotowana, więc nie ma co zwlekać, należy przystąpić już do mielenia maku. Mak najlepiej jest zmielić 2 lub 3 razy. Co potrzebujemy na naszą masę makową? 500 g maku namoczonego, zmielonego. Wcześniej pokazywałam, w jaki sposób wszystko to robiłam. Dwukrotnie mieliłam mak. 100 g amaretto, 300 g miodu. Dlaczego aż tak dużo? Ponieważ my zamiast cukru używamy w całości miodu, także miód zastępuje całkowicie cukier w naszej masie makowej. Mamy także tutaj orzechy pekan 50 g, 100 g skórki pomarańczowej kandyzowanej, 100 g masła, 80 g orzechów włoskich, 50 g płatków migdałowych, 100 g takich pokrojonych moreli i jeszcze rodzynki 70 g. Rodzynki są już sparzone. Teraz, moi drodzy, rozpoczynamy smażenie. Wkładamy masło na patelnię. Masło już się zacznie nam zaraz rozgrzewać, roztapiać. I w tym czasie, kiedy nam się tutaj już masło roztapia, możemy wkładać resztę składników. Przede wszystkim oczywiście mak. Miód. Dobrze, moi drodzy, żeby miód również był dostosowany do Waszych preferencji smakowych, bo niektórzy lubią miód o wyrazistym smaku, a inni o łagodnym smaku, ponieważ nasza masa makowa będzie w dużej mierze właśnie w smaku zależna od tego miodu, który dodamy. Więc zwróćcie uwagę na to. Ja mam tutaj miód lipowy. Jest to taki miód raczej łagodny w aromacie. Teraz czas dodawać skórkę kandyzowaną z pomarańczy, bakalię, morele, rodzynki, na samym końcu dodamy amaretto. Nasza masa makowa będzie bardzo bogata. Jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo dodatków różnorakich orzechów. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy w makowcu znajduje się dużo różnych orzeszków, które można chrupać. Bardzo to wzbogaca doznania podczas jedzenia takiego makowca. Napiszcie w komentarzu, jaki makowiec Wy lubicie, czy też z dodatkiem dużej ilości orzechów, czy też owoców. Jakich owoców używacie do swoich mas makowych. Jestem bardzo tego ciekawa. Może jakiś składnik, który jest takim składnikiem no nie zawsze i nie przez wszystkich używanych, bo jak wiem, różne są przepisy na masy makowe w różnych regionach naszego kraju. Fajnie byłoby, gdybyśmy się podzielili, jakie właśnie w komentarzu, jakie Wy robicie makowce, z jakich mas makowych, bo to jest bardzo ciekawe. Ładnie, zobaczcie, się rozmieszały już nasze orzechy. I taką masę makową można sobie przechowywać w lodówce
przez kilka dni. Jeżeli planujecie robić makowce bezpośrednio przed świętami, to można, moi drodzy, już tydzień przed świętami zrobić tą masę, trzymać ją w lodówce i oczywiście przed zrobieniem makowca, czyli przed nadzianiem makowca, należy tą masę wyjąć na 3-4 godziny wcześniej z lodówki, żeby się ona ogrzała, bo jak wiecie, w tej masie jest masło i masło twardnieje pod wpływem zimna, dlatego warto tą masę makową po prostu ogrzać przed włożeniem do ciasta, żeby była bardziej plastyczna. I zaraz będzie czas też na nasze amaretto, które nam pięknie zaromatyzuje naszą masę makową. Zapach cudowny. Można zamiast amaretto dodać aromat migdałowy, albo wanilinowy, albo waniliowy. Zależy, czym dysponujecie. My akurat mieliśmy otwarte amaretto, więc świetnie się złożyło, bo można było do masy makowej dodać tego alkoholu, bo zresztą wiecie, że do mas makowych zwykle dodaje się jakąś odrobinę alkoholu. Dzięki temu także ta masa makowa może dłużej postać, tak? Taką gotową masę makową można także zamrozić, moi drodzy. Najlepiej jeszcze przed zamrożeniem podzielić na takie porcje, jakie będą Wam potrzebne do upieczenia jednego ciasta. Zależy, co tam planujecie, ale można na przykład podzielić na połowę, tak? Część zamrozić w jednym pojemniczku, drugą część w drugim, czy na 4 części, zależnie od tego, ile będziecie potrzebować. I wtedy, kiedy tylko będziecie potrzebować właśnie takiej masy makowej, można ją rozmrozić i śmiało używać. Ona się świetnie nadaje, nawet po rozmrożeniu właśnie. Zgodnie z obietnicą biorę łyżeczkę mojej masy makowej i spróbuję. Pachnie doskonale amaretto i skórką pomarańczową, migdałami. Mak dobrze zmielony. Miód jako słodziwo, więc smak jest doskonały i polecam Wam ten przepis i się już z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć!